Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu historycznego. Przenieśmy się do XIII wieku, aby przyjrzeć się bliżej wydarzeniom związanym z trzecim najazdem mongolskim na Polskę oraz bitwie pod Starym Sączem, która miała miejsce na przełomie 1287 i 1288 roku. Omówimy genezę tego konfliktu, jego przebieg oraz skutki dla ówczesnej Polski. Zacznijmy od genezy. Aby zrozumieć przyczyny trzeciego najazdu mongolskiego na Polskę, musimy cofnąć się do sytuacji politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIII wieku. Po śmierci króla Węgier Stefana V w 1272 roku tron objął jego młodszy syn, Władysław IV Kumańczyk, mający zaledwie 10 lat. Jego matką była Elżbieta, córka Hana Kumanów, co zacieśniało związki z ludami koczowniczymi. Władysław IV stanął w obliczu wewnętrznych konfliktów z węgierskimi możnowładcami. W celu wzmocnienia swojej pozycji nawiązał sojusz z Połowcami oraz Złotą Ordą. W 1285 roku zwrócił się o pomoc do dwóch znaczących wodzów mongolskich, Nogaja i Telebogi. Planowana interwencja mongolska na Węgrzech nie powiodła się, m.in. z powodu działań księcia mazowieckiego Bolesława II, który najechał pograniczne ziemie, zmuszając część oddziałów ruskich do odwrotu. Po nieudanej kampanii na Węgrzech Mongołowie skierowali swoją uwagę na Polskę, a zwłaszcza na Małopolskę i ziemię sandomierską. Celem było nie tylko złupienie tych terenów, ale także osłabienie pozycji księcia krakowskiego, Leszka Czarnego, który był sojusznikiem Węgier i przeciwnikiem Złotej Ordy. Przed przystąpieniem do inwazji armie mongolskie rozlokowały się w pobliżu polskich granic. Armia Telebogi stacjonowała w południowo-wschodnich rejonach księstwa halicko-wołyńskiego, natomiast siły Nogaja między Dniestrem a Seretem. Plan zakładał atak dwóch oddzielnych armii. Północna pod dowództwem Telebogi miała uderzyć na ziemię sandomierską, podczas gdy południowa, dowodzona przez Nogaja, miała zaatakować Małopolskę. Na początku grudnia 1287 roku armia Telebogi przekroczyła zamarznięte rzeki San i Wisłę, wkraczając na ziemię sandomierską. Unikając dobrze umocnionego Sandomierza, Teleboga rozpuścił swoje zagony po całym regionie, siejąc spustoszenie. Działania te cechowały się nerwowością i pośpiechem, co sugeruje brak zdecydowanego planu działania. W odpowiedzi na te działania książę Leszek Czarny zebrał swoje siły i w rejonie Łagowa w Górach Świętokrzyskich stoczył bitwę z wojskami mongolsko-ruskimi pod dowództwem Telebogi. Wojsko polskie zadało najeźdźcom dotkliwe straty, co zmusiło Telebogę do wycofania się z ziemi sandomierskiej. W międzyczasie w grudniu 1287 roku armia Nogaja przekroczyła Karpaty i 24 grudnia dotarła pod Kraków, rozpoczynając oblężenie miasta. Mieszkańcy Krakowa stawili zacięty opór, co zmusiło Nogaja do zmiany planów. Z
zdecydował się na przegrupowanie wojsk i skierowanie działań na ziemię krakowską i sieradzką. W tym czasie książę Leszek Czarny wraz z żoną Gryfiną i niewielkim orszakiem opuścił oblężony Kraków i udał się na Węgry, aby prosić o pomoc króla Władysława IV. Król odpowiedział pozytywnie na prośbę Leszka i polecił wojewodzie Jerzemu z Sowaru zebrać oddziały węgierskie i ruszyć na pomoc Polsce. Podczas gdy Mongołowie pustoszyli Małopolskę, dwie ich kolumny skierowały się na południe. Jedna dotarła w rejon Podhala, gdzie stoczyła bitwę nad Dunajcem z miejscowymi góralami. Według tradycji ludowej w rejonie Doliny Kościeliskiej, której wylot znajdował się kilka kilometrów od początku Czarnego Dunajca, oddziały tatarskie starły się z pospolitym ruszeniem składającym się z miejscowych górali. Druga kolumna ruszyła w kierunku Starego Sącza z zamiarem zdobycia miasta. Stary Sącz był dobrze przygotowany do obrony. Mieszkańcy zgromadzili zapasy, żywność, a do miasta przybyło okoliczne rycerstwo i chłopstwo, aby wspomóc obronę. Oblężenie przedłużało się, a Mongołowie nie osiągnęli znaczącego sukcesu. W międzyczasie wojewoda Jerzy z Sowaru na czele węgierskich posiłków przekroczył Karpaty i dotarł pod Stary Sącz. Wspólnie z siłami polskimi zaskoczyli Mongołów i zadali im dotkliwą klęskę. Była to jedna z nielicznych porażek mongolskich w tamtym okresie. Przegrana pod Łagowem i Starym Sączem była decydującymi momentami trzeciego najazdu mongolskiego na Polskę. W styczniu 1288 roku armia Nogaja, nie osiągnąwszy zamierzonych celów, wycofała się w kierunku Rusi Czerwonej. Bitwa pod Starym Sączem oraz cały trzeci najazd mongolski na Polskę ukazuje determinację i zdolność mobilizacyjną ówczesnej Polski i węgierskich sił w obliczu zagrożenia. Wydarzenia te podkreślają również znaczenie sojuszy politycznych w średniowiecznej Europie oraz wpływ dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na losy poszczególnych państw. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka poświęconego bitwie pod Starym Sączem i trzeciemu najazdowi mongolskiemu na Polskę. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu te ważne, choć nieco zapomniane wydarzenia w naszej historii. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków, w których będziemy kontynuować podróże przez fascynujące dzieje Polski i świata. Do usłyszenia.